7:05, 24 luty 2023, piątek. Poranek znów ponury, ale przynajmniej nie pada deszcz. Jak zczołgiwałem się z łóżka, to jeszcze słyszałem stukanie kropel o szyby. Teraz na szczęście już nie pada, więc może zmierza ku dobremu. Tam ucieka kotek. Nie, w sumie taki nawet już średniej wielkości. Kici, kici, kici. Dzisiaj na Daily Vlogu dwie liczby. Pierwsza liczba 300 odcinek z rzędu. Dzisiaj jest odcinek numer 300. To jest 300 dzień, gdy nagrywam i codziennie publikuję Daily Vlog. Yeah! Druga liczba już zdecydowanie inna. Jest 1. I 1 rok od inwazji Rosji na Ukrainę. Na moim Daily Vlogu tego tematu nie poruszałem ani razu. Generalnie staram się unikać wszelakich tematów politycznych, geopolitycznych, bieżących, newsowych. Bo uważam, że to generalnie strata czasu, nerwów i w ogóle nie jestem w tym najlepszy. Natomiast temat na tyle ważny, że myślę, że warto go jednak tutaj troszkę poruszyć. Tam jest. Temat Ukrainy mnie dość średnio interesował, do mniej więcej właśnie roku temu. Pamiętam protesty na Majdanie, wtedy byłem na studiach. Część osób dość mocno protestowała, właśnie wspierając Ukraińców w walce o demokrację. Ja wtedy akurat zupełnie klimatu nie kojarzyłem, więc bardziej starałem się skoncentrować jakoś na studiach. Ale pamiętam, że coś takiego się działo. Kolejnym jakimś etapem z mojej pamięci jest pojawienie się zielonych ludzików w Donbasie i w Ługańsku. Czyli jak zająć, powiedzmy, obszar województwa danego kraju bez wypowiadania wojny. Stawiasz tam swoich żołnierzy ubranych po cywilnemu, mówisz, że kupili broń, mundury, oporządzenie w jakimś lokalnym sklepiku entuzjastów militariów, no i oni sobie stwierdzają, że zakładają sobie własną republikę i robią referendum. No, niby wszystko na papierze wygląda spoko, ale jednak nie. No i inny etap to zestrzelenie z samolotu malezyjskich linii lotniczych. To już w ogóle jakaś masakra. Fakt, że no, niby była to strefa konfliktu, niby nie była to strefa konfliktu, no trochę tutaj różne opinie są na ten temat. No ale lecisz z cywilnym samolotem na jakiejś tam absurdalnie wysokiej wysokości, no i dostajesz rakietą przeciwlotniczą, którą tak naprawdę trzeba uzbroić, wycelować, uruchomić. Nie był to przypadek, że ktoś się oparł o przycisk i strzelił, tylko normalnie to było zaplanowane działanie. Co prawda pewnie nie wiedzieli, w co strzelają, bo kropeczka na radarze, no to niekoniecznie jest tym samym zawsze, no ale jednak zadziałali. No i rok temu ktoś wpadł na pomysł, no wszyscy wiemy kto, prezydent Rosji Władimir Putin wpadł na pomysł, że trzeba zaanektować całą Ukrainę w imię nie wiadomo czego, no i wydał rozkaz właśnie inwazji. I co ciekawe, ta inwazja nastąpiła tak jak ja zawsze się obawiałem, że nastąpi, czyli właśnie w wyniku przedłużenia się jakichś ogromnych manewrów wojskowych. No idea jest taka, że każdy kraj, który inwestuje w zbrojeniówkę, co jakiś czas pręży swoje muskuły, robi pokazy. No bo wiadomo, można kupić całą masę sprzętu, ale jak się tego sprzętu nie używa, no to ten sprzęt zardzewieje, a ludzie nie mają wyszkoleni, więc się robi manewry.
jakieś manewry, ćwiczenia, takie jakieś cuda. No i z jakiegoś powodu, no z powodu właśnie geopolitycznego, Rosja robi swoje ćwiczenia właśnie przy granicy z krajami, które nie są, które właśnie są w NATO i przy Ukrainie. A w środku tego całego bałaganu jest Białoruś. No więc te wojska tam zostały porozmieszczane właśnie oficjalnie na manewrach, nawet sami żołnierze, którzy tam myśleli, że jadą na manewry. No a później padło hasło, w sumie to nie manewry, to robimy inwazję. No, okropna sprawa. Kiedy tak wychodzisz, niby wszystko jest legalnie, a nagle zmieniasz z dnia na dzień postanowienie i zamiast robić pokazów, robisz inwazję. No, normalnie wspaniały pomysł. No, problem z tym taki, że w sumie okazuje się, że tej inwazji się wiele osób spodziewało, bo i wywiad natowski, i wywiad ukraiński sami potwierdzali, że spodziewali się bardzo mocno tej inwazji. Manewry te zostały przedłużane poza jakby planem, to też było podejrzane. No i tam też były newsy, że pojawiają się zapasy krwi w szpitalach polowych. Generalnie na manewrach zakładasz, że tej krwi nie będziesz potrzebować, tylko na jakieś takie doraźne przypadki, wypadki, no takie coś, co się generalnie dzieje w czasie ćwiczeń armii. Nie musisz mieć tego dużo, musisz mieć tylko troszkę tego. Natomiast w pewnym momencie zwiększyli te zbiory krwi. No i już było coś na rzeczy, no bo ta krew jednak jest potrzebna w całym kraju, jest cenna, a została wysłana na pole, na szpitale polowe, do szpitali polowych. Więc już było wiadomo, że coś z tego będzie się działo. Oczywiście wszyscy liczyli, że nic się nie zadzieje, że to tylko potężny blef, że to tylko wylewanie pieniędzy w błoto, ale jednak to nie był blef. No, tamta inwazja miała potrwać 3 dni, tak sobie zaplanowali generałowie Rosji. No i na szczęście się zupełnie nie powiodła. W sieci głównym jakby motywem przewodnim tego, dlaczego ta inwazja trwała dłużej niż 3 dni, jest powszechna i wszechobecna niekompetencja żołnierzy ruskich. Sami siebie okradają, sami siebie umieszczają na stanowiskach, gdzie są niekompetentni. Jest tam pełne łapówkarstwo. No, wszystkie takie negatywne cechy urzędnika, jakie mogą być, są chyba uosobione w dowódcy rosyjskim. Totalnie wtopili. No i Ukraina dostała szansę. Co robią? No i wybrali totalną, niezłomną obronę. No i zostali obrońcami w zasadzie naszej wschodniej flanki. No i właśnie minął rok i oni dalej walczą. Dalej bronią się przed inwazją Rosji. No i dalej zadają im olbrzymie straty. To już teraz chyba liczba zahacza o 150 000 trwale wyeliminowanych rosyjskich żołnierzy. To jest jakaś absurdalna liczba. Dodatkowo byliśmy świadkami na żywo pewnej przemiany, jak prezydent Ukrainy, nikomu de facto nieznany, nawet ja w sumie nie wiedziałem, kim on jest w dniu inwazji, czyli nieznany komik, aktor, no taki śmieszek telewizyjny, który został właśnie wybrany przez naród właśnie w formie takiego protestu przed oligarchami, przed korupcją. Takie mam wrażenie, jak stanął właśnie przed wyborem, czy wsiąść w samolot i uciec na zachód Europy, czy zostać i walczyć. No i został, walczył, streamuje chyba codziennie od pierwszego dnia inwazji. I w zasadzie, z kogoś, o kim mało kto wiedział, stał się ikoną teraz już polityki, historii, geopolityki XXI wieku, lat właśnie 2022 plus. I mówiono, że nie ma poparcia, nie ma pleców, nie ma kontaktów międzynarodowych. No ale jak się okazuje, jesteś w dobrym miejscu, w dobrym czasie, chociaż dla niego to chyba bardziej w złym miejscu, w złym czasie. No ale jednak wszystko się może zmienić. No wiadomo, nie jest to tak, że zapracował to na to swoją ciężką
dyplomatyczną, powiedzmy, systematyczną pracą, tylko po prostu wykazał się pewną postawą w pewnej sytuacji. Co nie zmienia faktu, że jednak efekt jest imponujący i zupełnie nie do pominięcia. Tak to wygląda. Ale sobie ciężki temat wybrałem o poranku. Ja uważam, że gdyby ta inwazja Rosjanom się powiodła i trwałaby te 3 dni kalendarzowe, to w tej chwili Ukrainy de facto by już nie było. No nie byłoby też Mołdawii. Liczba uchodźców byłaby 10-krotnie większa. No a wojska i sprzęt pancerny i sprzęt rakietowy właśnie ćwiczyłyby manewry Zapad 2023 właśnie przy granicy z Polską. Także ja mam wrażenie, moje całkowicie subiektywne jest takie, że jesteśmy po tej w tym dobrym świecie, gdzie historia potoczyła się korzystnie dla Polski właśnie dzięki poświęceniu i nieustępności Ukraińców i całego w zasadzie narodu ukraińskiego. Dobra, nie ma tu chyba nic do dodania. Mam tylko nadzieję, że będę dalej nagrywał daily vlogi codziennie przez najbliższy rok i za rok o tej porze ten temat będzie już odległym wspomnieniem, a nie będzie tematem dalszym, rozwojowym, tak jak wydaje się, że jeszcze chyba będzie przez chwilę. No, w każdym razie dzięki za obejrzenie dzisiejszego daily vloga. Zapraszam na kolejne odcinki. Będziemy tymczasem starać się jakoś dalej wspierać walczącą Ukrainę. No i sława Ukrainie!